13 filarów zdrowia i regeneracji ciała człowieka. Wszystko to, co my znamy o zdrowiu, jest tylko niewielką częścią tej ogromnej wiedzy, która zawarta jest wewnątrz samego człowieka. Nawet sam fakt, że my funkcjonujemy na różnych poziomach, nie tylko materialnym, ale i w odczuciach, zmysłach, myślach, mówi o tym, że to wszystko, co my czujemy, nie jest po prostu zwykłym chaosem mózgu, a wewnętrznym wpływem, który możliwie nigdy nie był zbadany. Dzisiaj my spróbujemy powierzchownościowo zbliżyć ten wewnętrzny stan, te wewnętrzne mechanizmy, które rządzą zdrowiem człowieka. Zrobimy to krok po kroku w 13 głównych filarach, które nie dotyczą świata materialnego, lecz decydują w bardzo znacznym procencie o stanie zdrowia człowieka. Dotrzymanie ich pozwoli człowiekowi wpłynąć na ogólny swój stan i nie tylko polepszyć, ale umieć utrzymać w równowadze swoje zdrowie przez długie lata. Pierwszy poziom. Stan równowagi na poziomie duszy. Właściwy stan naczyń, czyli kelim, wymaga wzniesienia uwagi ponad poziom świata fizycznego. Ciało fizyczne nie funkcjonuje jako byt niezależny, lecz stanowi najniższy poziom, w którym obloczone są siły wyższych światów. Wszystkie objawienia braku lub zachwiania równowagi w strukturze mają swój początek w układzie duchowych sefirot. Kiedy przepływ wyższego światła do naczyń jest niezakłócony, struktura cała zachowuje równowagę, stanowiąc właściwe naczynie dla obłoczenia właściwości Stwórcy, wyższego światła i w kolejności aktywacji witalnych sił człowieka. W przypadku zablokowania przepływu w wyższych korzeniach wynikającego z lęku oraz narastającego życzenia otrzymywać ze względu na siebie, naczynie pozostaje puste, a poziom duchowego ciała traci światło życia. Właściwy stan struktury pojawia się, gdy kelim stają się zdolne do przyciągania i obłoczenia wyższego światła poprzez zbudowanie określonego instrumentu, który nazywa się masach, bądź w potocznym języku ekran, i dążenie do zjednoczenia z wyższym korzeniem. To przesunięcie intencji od lęku ku zaufaniu do wyższego zarządzania jest pierwszym i koniecznym warunkiem, by ciało fizyczne mogło utrzymać właściwe napięcie na każdym poziomie swojej struktury. Filar drugi opiera się na wyjaśnieniu tego, jak rozbicie naszych życzeń i duchowych form jest przyczyną utraty wyższego światła. Globalne uszkodzenia struktury stanowią bezpośredni rezultat rozbicia naczyń. Nazywa się to szwirat hakelim. W stanie pierwotnym
Życzenie tworzyło połączony system utrzymujący światło w zrównaniu form. W wyniku rozbicia właściwość ta uległa podziałowi na oddzielone od siebie części, zdeterminowane wyłącznie życzeniem otrzymać. Ukierunkowanie naczynia na własne napełnienie oznacza przejście pod wpływ nieczystej siły, czyli sitra achra, co powoduje odcięcie od wyższego światła. Kelim stały się niezdolny do utrzymywania światła życia. Utrzymanie naczynia w oddzieleniu prowadzi do utraty właściwości ożywiających, ponieważ struktura nie może trwać w oderwaniu od źródła życia. Tak zwana naprawa, czyli tikkun, rozpoczyna się poprzez wewnętrzne spostrzeganie własnego stanu rozbicia i podjęcie pracy nad przywróceniem kelim ich właściwej emanacji. Tam, gdzie narastają nienawiść i zamknięcie, budzi się miłość i dążenie do jedności. A to jest przejściem odbicia się w ciele fizycznym, jako powrót sił ożywiających do obszarów ciała, które wcześniej były pozbawione tego napełnienia. A więc, sumując, jeżeli przepływ światła na poziomie duszy jest płynny i my czujemy harmonię, radość, więc niższa forma jest pobudzana do życia. Jeżeli jest odwrotnie i człowiek czuje przygnębienie, apatię, depresję, to właśnie jest zanik sił życia, co zresztą skutkuje na powstaniu tych bądź innych dolegliwości. Nie przypadkowo, a zgodnie z wyższą duchową konstrukcją. W jakim systemie w wyższych strukturach jest rozbicie, w takich systemach na poziomie niższego ciała powstają dolegliwości. Filar trzeci. Struktura duszy Adam Rishona i skutki oddzielenia. Funkcjonowanie i równowaga naczyń są ściśle zależne od struktury wspólnej duszy Adam Rishona. Kto to jest? Dobrze domyślacie się. Jest to biblijny Adam i jego grzech upadku. Z perspektywy wyższych światów wszystkie jednostki stanowią część jednej budowy wykreowanej przez Elohim. Przyjęcie przeznaczenia właściwego oddzielenia i zapakowania intencji i zamiaru emanacji wprowadza uszkodzenie w układzie sefirot wspólnej duszy, powodując natychmiastowe zablokowanie przypływu światła ze świata Acylut. A jak pamiętamy, jest to wyższy duchowy świat zarządzania. Stany braku, zrównania form, podobieństwa ich oraz odmowa od emanacji tworzą blokady w przypływie wyższego światła, a ciało fizyczne bezzwłocznie reaguje na to rozłączenie, tracąc wyższe siły na skutek rozerwania więzi z całością. Osiągnięcie właściwego stanu kelim następuje poprzez uświadomienie sobie, że zdolność oblaczenia światła zależy bezpośrednio od włączenia się w strukturze wspólnej duszy Adama.
i budowania właściwego światła obłoczenia, które nazywa się orchozer, zamiast zazdrości i agresji. Rodzi się radość i napełnienia bliźniego, a ciało fizyczne odczuwa tu zmianę natychmiast, jako przywrócenie wolności przypływu sił ożywiających, które wracają do obszarów głów, czyli ciała, pozbawionych wcześniej zasilenia ze wspólnego korzenia. Jak to się dzieje? Przypomnijmy sobie, ilekroć my uczyniliśmy dla naszych bliźnich coś przyjemnego. Co my czujemy? Dokładnie to samo, co oni. Ale te odczucia to nie jest po prostu odczucie. To właśnie jest pobudzenie duchowej struktury niższego ciała. Nam wydaje się, że my czujemy błogość w ciele, a tak naprawdę to jest podwyższone wibracje. I one nie zależą od zewnętrznych warunków, a tylko od naszego ukierunkowania, od tego, gdzie skierowana nasza uwaga. Filar czwarty. Awiut i różnica właściwości jako przyczyna blokady światła. Głównym czynnikiem blokującym wyższe światło jest sprzeciw wobec wyższego zarządzania. Odrzucenie właściwości Stwórcy we wszystkim, co przejawia się w niższych życzeniach. Jak człowiek mówi: ja sam, ja wiem, ja znam, nikt mi nie potrzebny. To tylko wskazówka. Awiut, czyli grubość i tęgość życzenia, sam w sobie nie jest przeszkodą. Jest to zdolność kelim do przyjęcia światła. Blokada staje się wówczas, gdy przy silnym życzeniu otrzymywać brakuje masachu i intencji do oddawania, do emanacji światłem. Właściwość emanacji nie obłucza się wtedy w naczynia, które wykazują odmienne właściwości, zatrzymując się na granicy. Uszkodzenie w duchowym ciele jest wyrazem tego braku zrównoważenia form, czyli innymi słowami podobieństwa do wyższego poziomu. Zastygłe życzenie, które nie może przyciągnąć wyższego światła. Naprawa tej struktury wymaga zmiany wewnętrznego stanu, zniesienia oporu i doprowadzenia do podobieństwa właściwości, opartego na zaufaniu, że każda właściwość pochodząca od Stwórcy jest przejawieniem napełnienia. Zamiast gorzyczy pojawiają się spokój, akceptacja, a ciało fizyczne odczuwa te zmiany jako ustępowanie napięcia i powrót równowagi w miejscach, gdzie wcześniej zaciskał się skurcz. Nie trudno się domyślić, że dotyczy to w prawie każdej dolegliwości, która objawia się w ciele. Porównamy napięcie, odcięcie i odwrotnie, zaufanie i akceptacja. Nawet przy tych słowach człowiek czuje reakcję. A co dopiero przy działaniu realnym? Nad tym warto pomyśleć, nie po prostu posłuchać. Filar piąty. Wzrok i słuch jako bramy wejścia
i wyjście wyższego światła. W strukturze duchowego obiektu oczy, czyli einaim, i uszy, czyli oznaim, stanowią określone naczynia, czyli kelim, poziomu roż, co w znaczeniu człowieka oznacza głowa. Wzrok jest bezpośrednio powiązany ze sferą chochma i właściwością światła chochma, światła mądrości. Natomiast słuch odpowiada właściwości ozen, czyli właściwości biny. Są to bramy, przez które wyższe światło wchodzi do struktury. I to, w jaki sposób człowiek kieruje tymi bramami poprzez swoje życzenie, bezpośrednio warunkuje stan jego naczyń w całej strukturze. Jeżeli naczynia wzroku i słuchu wprowadzają do środka wpływ nieczystej strony, potęgują stan oddzielenia i zaburzenia w równowadze kelim. Aby osiągnąć naprawę, konieczne jest zastosowanie masachu, czyli ekranu niedopuszczającego, odbijającego nad naczyniami zmysłów wróż. Zamiast chciwości wrażeń pojawia się świadomy wybór tego, co się wpuszcza. Świadome ukierunkowanie tych bram ma właściwość emanacji, buduje orchozer, a ciało fizyczne odczuwa te zmiany jako odciążenie i ustępowanie stanów przeciążenia, które powstały z braku masachu w tych naczyniach. Powiedz do siebie, co ja uzyskuję, słuchając i patrząc. Rzecz jasna, kiedy patrzysz na tragedię, nie oczekuj w sobie, że w tobie będzie błogość. Ty rezonujesz z podobnym i upodabniasz się do tego. Twój stan i twój świat wewnętrzny staje się tragedią. Kiedy słyszysz wulgarne rzeczy, nie oczekuj tego, że bramy niebios otworzą się przed tobą, dlatego że w tym momencie ty wpuszczasz do siebie i stajesz się tą wulgarnością. Pomyśl nad tym głęboko. To nie proste słowa, to są klucze. Filar 6. Właściwość mowy, czyli co tak naprawdę wychodzi z naszych ust. Usta, czyli w kabalistycznych naukach nazywające się P, w budowie parcufa, stanowią granice pomiędzy roż i głów, czyli głową i ciałem. Jest to miejsce masachu i punkt, gdzie odbywa się zwuk DAK, przy którym światło proste napotyka masach i wytwarza określony orchozer, czyli światło obłóczenia. Mowa kształtuje właściwość samych naczyń, czyli kelim, i wpływa na układ sefirot w całej strukturze. Kiedy emanacja z ust wypływa wyłącznie z życzenia otrzymać ze względu na siebie, wprowadzając właściwość oddzielenia, sądu i lekceważenia, nasze naczynia przechodzą pod wpływ sitra achra, co uniemożliwia obłoczenie wyższego światła i odcina parców od wyższych korzeni. Naprawa
wymaga zmiany intencji i zamiaru przy rozmowie ustami. Ustawienia masachu ukierunkowanego na emanację, obdarzania, zamiast słów zrodzonych z zawiści lub gorzyczy pojawia się słowa zrodzone z troski i miłości. Oczyszczenie tego obszaru pozwala na wytworzenie prawidłowego orchozer i przeciągnięcie orchochma, co w skutku powoduje aktywność i powiększenie sił życiowych w ciele. I właśnie te orchochma, wstępując do chów, daje odczucie ciału to, jak uwolnienie napięcia w określonych obszarach gardła, karku, klatki piersiowej, miejscach, gdzie ta blokada w P najwyraźniej wyraża się w strukturze fizycznej. A teraz spróbuj wgłębić się w pojęcie mowy. Kiedy wytwarzasz jakiekolwiek słowo, wypowiadasz cokolwiek, albo jak we wschodnich naukach określono, wypowiadasz mantrę i rezonujesz z nią. Działanie odbywa się na dwóch poziomach. W duchowym wibracja łączy się z wyższym światłem i w fizycznym sens wypowiedzianego łącznie z wibracją kształtuje określone formy w ciele. Nie trudno się domyślić, że każde wypowiedziane słowo albo blokuje przypływ tych wyższych świateł, albo je otwiera. A jak jest u ciebie? Myślałeś kiedyś nad tym? Czy zastanawiałeś się, dlaczego czasami boli gardło, albo chwytasz podziębienia bez powodu? Poobserwuj siebie. Zauważysz bardzo cenne połączenia, które w mgnięciu oka będziesz mógł naprawić. Filar 7. Życzenie otrzymywać ze względu na siebie, jako podstawa oddzielenia od światła życia. Zasadnicza przeszkoda w zjednoczeniu z wyższym światłem jest ukształcenie życzenia otrzymywać ze względu na siebie. Pozostając pod wpływem niższych światów Brija, Jecyra, Asija, właściwość ta ukierunkowuje nasze naczynia wyłącznie na napełnienie własnych braków, utrzymując oddzielenie od właściwości obdarzania. Jeżeli życzenie otrzymywać ze względu na siebie determinuje działanie struktury parcufa całego, kelim wychodzą w stan odcięcia, podlegając wpływem znowuż takiej nieczystej strony. Brak napełnienia w naczyniach wywołuje lęk i odczucie braku, co wymusza skurcz i zamknięcie się w sobie. Przez naukę i pracę nad własną intencją, nad własnymi zamiarami, opartą o wznoszenie man, czyli meinukvin, niższych wód, budowany jest masach, czyli ekran, który stopniowo przekształca życzenie otrzymywać ze względu na siebie w życzenie emanacji, obdarzania. Zamiast lęku przed brakiem rodzi się zaufanie
do ciągłości napełnienia i wolność od przywiązania do własnego napełnienia. A ciało fizyczne odczuwa to przejście jako ustępowanie chronicznego napięcia i zmęczenia, powrót sił ożywiających do kelim deguf, które wcześniej trwały w skurczu i bez światła. Myślisz, że to tylko teoria? Przypomnij sobie, na ile łatwo było ci spełnić jakąś prośbę dla kogoś i na ile trudno zrobić czasami to samo dla siebie. To jest realność, w której my żyjemy. Co więcej, kiedy robisz coś tylko dla siebie i ukrywasz to przed innymi, ciągle stres, lęk i skurcz nie daje możliwości funkcjonowania. Teraz już wiesz więcej na temat zdrowia, że to nie bierze się znikąd, tylko jest skutkiem wytworzenia. Poobserwuj siebie w różnych sytuacjach. Zrób tak i inaczej. Zrób dla siebie i zrób dla kogoś. Posłuchaj, co czujesz przy tym. Jeżeli złapiesz odpowiednią nić, wiedz, że twój mózg już zarejestrował kolejne bramy, otwarcia, przez które możesz wchodzić. Masz więcej wolnej woli i więcej wyborów. Filar 8. Iluzja oddzielenia i dążenie do zjednoczenia. Stan oddzielenia jest to fałszywe przekonanie, że człowiek istnieje niezależnie i polega wyłącznie na własnych siłach. Stanowi to barierę zaburzenia równowagi naczyń i uszkadzają się różne struktury ciała. Działanie z powodu życzenia otrzymywać ze względu na siebie to całkowite odcięcie od wyższego światła, którym Stwórca pragnie napełnić stworzenie. Kiedy człowiek polega wyłącznie na własnych roszczeniach i odrzuca wyższe prowadzenie, jego naczynie ulega wyczerpaniu. Właściwa harmonia i naprawa przychodzą w momencie wewnętrznego spostrzegania, wewnętrznej uwagi, gdy człowiek uświadamia sobie nieustanne oddziaływanie wyższej siły na siebie. Kiedy poddaje swoje naczynia pod wpływ właściwości obdarzania i wznosi zaufanie do Stwórcy, lęk i skurcz ustępują. Miejsca równowadze, a zjednoczenie z jednym źródłem napełnia układ naczyń właściwymi siłami. Ciało fizyczne odczuwa tę zmianę jako powrót sił, które wcześniej były pochłonięte przez podtrzymywanie iluzji samodzielności. Podejrzewam, że myślisz, że to tylko teoria. Pomyśl inaczej. Twój organizm, ciało fizyczne, pracuje w całej konsolidacji. Jeżeli by na przykład wątroba jutro powiedziała, że ona nie będzie pracować z ciałem, a zacznie pracować tylko dla siebie, myślę, byś nie przeżył nawet do pojutrze. A jeżeli by tak powiedziało serce bądź płuca, albo na przykład twoje oczy powiedzieli, że nie będą dostarczać ci obrazu, wystarczy, że sami dla siebie istnieją. Śmieszne? Możliwe. Ale właśnie tak jest ułożona rzeczywistość, kiedy każda dusza
Każdy człowiek jest połączony ściśle ze źródłem światła. Nigdy nie były oddzielone. Ale odczucie ego i samoświadomości, które niby oddziela ich od źródła, właśnie powoduje taki stan, że ty stopniowo chorujesz, tracisz siłę i obumierasz. Dlatego, że skąd zasilenie, jeżeli jest podzielenie z wyższym źródłem, z systemem, który karmi cię i podtrzymuje twoje życie? Wejrzyj w swój organizm i zastanów się, czy chciałbyś, żeby twoje organy zaczęły pracować samoistnie, sami dla siebie. Nie? To zadaj pytania dla swojego ego. Czemu ono tak kieruje twoim organizmem, że on oddziela się od całości? Pomyśl nad tym. Dlatego, że to jest kolejna brama otwarcia, przechodząc przez którą ty już nie powrócisz do ślepego prowadzenia egoizmu. Filar 9. Wzajemne oddziaływania wyższego i niższego w procesie naprawy. Naprawa stanowi dynamiczne współdziałanie pomiędzy naczyniem a Stwórcą. Wynik nie pojawia się w stanie bierności. Niższy musi wykonać początkową pracę poprzez wzniesienie man, czyli modlitwy, prośby, polegające na oczyszczeniu własnych intencji, własnych zamiarów, zastosowaniu wewnętrznego spostrzegania oraz wysiłku odrzucenia właściwości oddzielenia. Żaden poziom w światach niższych nie posiada zdolności do wytworzenia światła ożywiającego z siebie samego. Kiedy jednak niższy wznosi właściwe życzenia, objawia się właściwość Elohim i Stwórca odpowiada na wzniesienie man, opuszczając światło do przygotowanego naczynia. Zamiast biernej rezygnacji pojawia się wysiłek oparty na nadziei, ponieważ odpowiedź na man jest pewna. Wchodzące wyższe światło scala rozbitą strukturę kelim, a ciało fizyczne odczuwa ten proces jako powrót równowagi do obszarów ciała, głów, które były dotąd pozbawione zasilenia. Jak to działa? Dawaj zobaczymy na przykładzie małych dzieci. Sami byliśmy dzieckiem. Niektóre mają dzieci, niektóre wnuków i dalej. I jest ciekawy moment. Jeżeli dziecko jest kochające swoich rodziców, wewnętrznie pragnące ich naśladować, czyniące to, co czynią rodzice, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Więc rodzice w swojej miłości i ufności otwierają drzwi całkowicie. I dziecko na każdą prośbę ma idealną odpowiedź, bądź to materialną, bądź duchową. Zaś jeżeli jest odwrotnie, następuje ciągle ograniczenie. Tego nie wolno, tego nie kupię, tego nie otrzymasz, bo jesteś taki czy owaki. Banalne, proste, tak, ale należy pamiętać, że nawet jak ciało wyrosło,
to w relacji z dołu do góry niczego się nie zmieniło. Jeżeli człowiek stawi w nicość źródło światła, albo w ogóle nie wie o nim, jak może oczekiwać od źródła światła napełnienia życia? Pomyśl o tym. Dlatego, kiedy wnosimy modlitwę, nie chodzi o personifikację, a chodzi o Twój wewnętrzny stan. Na ile Ty chcesz upodobnić się do tego źródła? Na ile chcesz Jemu się przypodobać? Na ile prawdziwe jest Twoje życzenie? W zależności od tego reakcja będzie podobna. Kiedy po raz kolejny podejdziesz do modlitwy, nie żądaj, daj mi, ja chcę, kiepsko się czuję. Stwórz takie słowa, które będą przyjemne jak wyższym aniołom, tak i poziomowi Elohim. Wówczas przeotworzysz kolejne drzwi swojej duszy. Filar 10. Przyczyny zablokowania światła na poziomie wspólnej duszy Adama. Wszystkie naczynia stanowią połączoną strukturę duszy Adam Rishon, a zablokowanie przepływu w jednej części wywiera bezpośredni wpływ na pozostałe. Kiedy życzenia innych ludzi ulegają wpływowi Sitra Achra, zawiści, oddzielenia, obojętności, w całym układzie blokowany jest dostęp do wyższego światła, a zaburzenia na poziomie fizycznym są rezultatem braku połączenia pomiędzy częściami wspólnej duszy. Prawidłowy stan struktury wymaga wyjścia z właściwości oddzielenia. Każde działanie ukierunkowane na połączenie z inną częścią struktury stanowi impuls udrażniający kelim w całych światach, a naprawa pojedynczego naczynia jest w pełni uwarunkowana dążeniem do jedności z pozostałymi elementami. Obfitość, która nie może wejść w zamknięte, oddzielne naczynia, wpływa swobodnie do kli otwartego na wspólnotę. Ciało fizyczne odczuwa te zmiany jako powrót sił ożywiających, których wcześniej brakowało. Wydaje Ci się, że to trudne? Otóż przeotworzyć się tą bramę. Czasami zdarza się, że przybywasz zupełnie w innym mieście, czasami w innym kraju, bądź to na urlopie czy u znajomych, gdzie jest miło, spokojnie i nagle czujesz, że te dolegliwości i ciężary, które były, zaczynają znikać jeden po drugim, a ludzie, które Ciebie otaczają, są życzliwe i miłe. Wracasz do domu w warunki możliwie niesprzyjające, bądź to w pracy, na ulicy, nieważne powody. Ale kiedy wpływ zewnętrznych sił na Ciebie obniży Twój potencjał, Twój organizm reaguje natychmiast. W Kabale nazywa się to dobór odpowiedniego środowiska, który bądź sprzyja objawieniu wyższego światła, bądź go ogranicza. Skutkiem znowuż taki jest wewnętrzna witalność. I chociaż każda brama otwiera witalność na innym poziomie, łącznie oni dają siły życiowe. Jeżeli przypomnisz sobie taką sytuację, jesteś o krok do przodu.
Filar 11. Oddziaływanie materii na poziomie fizycznym. Elementy przynależące do ciała fizycznego, zioła, pokarmy, praktyki cielesne, pełnią funkcję podtrzymywania i formowania fizycznego układu naczynia na poziomie świata Asija. Nie są one jednak źródłem światła ożywiającego, lecz jedynie przygotowują formę. Jeżeli życzenie otrzymać pozostaje w stanie nienaprawionym i oddzielonym, materia ta powoduje wyłącznie utrwalenie awiutu naczyń, bez napełnienia ich światłem. Nasze organy stają się sztywne i nieprzypuszczalne. I żadna substancja fizyczna nie może zastąpić brakującego światła. Właściwy proces wymaga jednoczesnego podtrzymania formy fizycznej oraz przyciągnięcia światła poprzez budowanie więzi ze Stwórcą. Dopiero gdy wyższe światło obłuczy się we właściwe przygotowane naczynia, struktura fizyczna zostaje ożywiona i zamiast chwilowego łagodzenia objawów pojawia się trwała zmiana, stałe napełnienie przywrócone do ciała fizycznego od jego duchowego korzenia. Na tym etapie wiele osób zadaje sobie pytanie, czyli wychodzi na to, że nie można uleczyć się ziołami albo tym, co pochodzi z ziemi. Otóż nie. Ty budujesz tylko naczynia. Ono może być zdrowe, ale słabe. Słabe naczynie, ono równa się również choremu naczyniu. To, że tobie nic nie boli, ale czujesz globalny upadek siły, to i jest słabość naczynia. Ile raz zauważałeś, że po zjedzeniu dobrego obiadu natychmiast czujesz się komfortowo, ale po 2-3 godzinach już zaczynają siły obupadać. A teraz przypomnij sobie inną sytuację. Kiedy byłeś na jakiejś imprezie, na dyskotece, w miłej atmosferze, na wycieczce w górach, mogłeś nie jeść wiele godzin, ale jeżeli towarzystwo i sytuacja tobie sprzyjała, nie traciłeś sił, dlatego że wzajemna motywacja podnosiła poziomy. Nigdy nie zastanawiałeś się, dlaczego tak jest? Właśnie tu leży głębokie zrozumienie natury naszego życia. Ciało i dusza muszą być równoznacznie zadbane. Kiedy dbasz o ciało, zapominając o duszy, ono kostnieje. Im więcej go leczysz, tym bardziej staje się tęgie i twarde. Później zaczyna się starzeć, siły coraz ubywa, chociaż niby na nic nie chorujesz. Jest wiele ludzi, którzy w 60, 70, 80 lat powiedzą: ja przez życie nigdy nie chorowałem, ale z jakiegoś powodu siła zniknęła. Ludzie nazywają to starość. To nie starość, to jest brak napełnienia. Spróbuj kwiatek nie podlewać wodą przez kilka dni. Uschnie. Tak samo jest z jedzeniem. Spróbuj kwiatek postawić do ciemnej piwnicy i podlewać jego regularnie. Zgnije
czyli potrzebne jest światło słońca i pokarm ziemi. Podobnie jest z Twoim ciałem, gdzie światłem słońca jest światło Twojej duszy. Filar 12. Niezbędność wiedzy w procesie budowania masachu. Brak znajomości budowy i konstrukcji wyższych duchowych światów uniemożliwia właściwe ukierunkowanie pracy, a życzenie bycia dobrym bez zastosowania masachu nie posiada zdolności przebicia się przez właściwość oddzielenia. Szczere chęci bez wiedzy pozostają bezskuteczne. Świadomy proces odzyskania równowagi wymaga zgłębienia wiedzy o układzie światów Atsilut, Brija, Jecira, Asija, czyli światów, w których zanurzona nasza dusza, oraz zrozumienia, w jaki sposób życzenie otrzymywać powiązane jest z strukturą 10 sfirot. Nauka ta przyciąga wyższe światło, które oświetla stany naczyń i uświadamia miejsce, gdzie jest naruszenie formy. Bez tego wewnętrznego spostrzegania nie jest możliwe przeprowadzenie własnej korekty. Wiedza o wyższym zarządzaniu umożliwia budowę intencji, zamiarów. Zamiast frustracji nieskutecznych wyników pojawia się spokój płynący z zrozumienia praw duchowych. Ciało fizyczne zaś natychmiast odczuwa tu zmiany, jako trwała stabilność napełnienia, wynikająca ze zrozumienia, nie incydentalne stany poprawy, lecz właściwy stan struktury przywróconej od korzenia. No cóż, możesz określić znów naukę? Nie znowu. Ona nigdy się nie kończyła. Pomyśl, jeżeli by w dzieciństwie nie byłeś nauczony mówić, chodzić, czytać, liczyć, czy przeżyłbyś w tym świecie? Wydaje ci się naiwnym pytaniem, dlatego że u wszystkich tak jest. Nie do końca. Są narody, które połowę nawet nie mają tego, co masz ty i nie są w stanie wyżyć w skomplikowanych miastach. A teraz przerzuć swoją uwagę na swoją duszę i zadaj się takim pytaniem. Czy ktokolwiek ciebie w życiu uczył, jak dusza funkcjonuje? Co jej trzeba dla szczęścia? Po co ta reinkarnacja? Te wszystkie pytania niedaremne, dlatego że oni nurtują każdą żyjącą osobę. I tu potrzebna jest banalnie zwykła wiedza, taka jak była w dzieciństwie, taką jak usłyszysz teraz. I chociaż to, co mówię, jest zaledwie kropelki od głębi wiedzy duchowej, oni też obudzą twoje lśnięcie wewnętrzne. Ty już go czujesz. Możliwe, że jeszcze nie do końca uświadamiasz. Filar 13. Naprawa ostateczna, czyli gmar tikkun i cel całości struktury. Wszystkie etapy pracy i zdobyta wiedza
prowadzą strukturę, czyli samego człowieka, do tak zwanego poziomu gmartikun, stanu pełnej i ostatecznej naprawy naczyń, czyli doprowadzając do jego prawdziwego stanu, jego boskiej części. Tak, jak to przewidział Stwórca. Równowaga układu nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest następstwem powrotu kelim do stanu zlania się ze Stwórcą, ze źródłem światła. Na każdym etapie pracy dokonywany jest wybór pomiędzy pozostaniem we właściwości oddzielenia, a zrównaniem form z wyższym światłem. Stan gmartikun oznacza, że nasze naczynia poprzez trwałe zabudowane w masach i orchozer stają się narzędziem pełnego obłoczenia wyższego światła. Zamiast lęku i pożądania, które były pieczęcią oddzielenia, trwała miłość i obfitość stają się naturalną właściwością kelim. Kiedy sfirat zostają ostatecznie naprawione poprzez właściwość obdarzania i trwałe włączenie we wspólną duszę, cała budowa zostaje uwolniona od braku. Struktura powraca do korzeni w zniewzruszonym jednoczeniu ze Stwórcą, a ciało fizyczne, jako najniższy poziom tej struktury, trwa w doskonałym zdrowiu, nie znając cierpienia i starości, jako naturalny wyraz naprawionego duchowego korzenia. Szczególne omówienie poszczególnych układów i organów ciała w świetle wiedzy kabalistycznej znajdziesz w cyklu, który ma się ukazać w niedługim czasie, Kompendium duchowej regeneracji ciała, według kabalistycznych praw rozprzestrzenienia światła, które ukaże się jako oddzielne dzieło kabalistyczne. Zaś dla głębszego poznania swojej duchowej struktury, jej budowy oraz spraw zarządzania duchową rzeczywistością, zapraszamy do uczestnictwa w naszych cotygodniowych spotkaniach, gdzie szczególnie omawiamy zarówno konstrukcję duszy człowieka, jak i procesy jej naprawienia. Teraz na pewno rozumiesz, że wszystko to, o czym marzyłeś, leży w zasięgu twojej ręki. I jeżeli nadal myślisz, że to jest złudzenie, sugeruję pomyśleć na tych przykładach z życia, które były omówione wcześniej. Jak mówiłem, to są tylko krople duchowego nektaru, gdzie rzeki i morza otwierają się w głębi twojej duszy.